Obiecywałem wam w listopadzie ostatnie przedpremierowe omówienie Security Breach, ale słabo się ten miesiąc dla mnie zaczął. Nie zdążyłem już omówić dosyć ważnej historii Fazbear Flight przed premierą gry. No już się wczoraj poddawałem nawet, ale odzyskałem trochę nadziei, kiedy data premiery została opóźniona. Gra już powinna była wyjść, a wyjdzie jutro o 3 w nocy. W Ameryce zamienili po prostu rano na wieczór, to wciąż ten zapowiedziany 16 grudnia. Jestem ogólnie dosyć wypompowany, więc nie spodziewajcie się dużo tego odcinka. Raczej nie będę miał czasu czy sił, żeby go nawet porządnie zmontować i nic takiego. To już 2 lata od kiedy drugi projekt Steelwood Studios został ogłoszony. Help Wanted wyszło pod koniec maja 2019 roku, a na rocznicę serii w sierpniu dostaliśmy pierwszy teaser i właśnie taką informację. Drugi projekt Steelwood Studios. Gra została zapowiedziana zbyt wcześnie, ale nikt z nas nie może nic na to poradzić. Problemów było wiele, zaczynając od pandemii, przechodząc przez fakt, że do Halloween pracowali się na Dreadbird DLC, a kończąc na tym, że powstała znacznie ambitniejsza gra niż ją oryginalnie planowali. Teasery też były tutaj ciężkie, wszystko wyciekło, niektóre zabawki wyszły długo przed premierą gry, co w głównej mierze było właśnie efektem tych opóźnień. Nie pomagało też to, że Special Delivery ludziom nie siadło, miało sporo problemów, a to właśnie był zapychacz, który miał pomóc nam w oczekiwaniu na Security Breach. Miał nam powoli wprowadzić tę grę, a to też nie poszło. Emalie zostało wstrzymane i znamy je tylko z wycieków. Na szczęście Fazbear Flight się udały, więc nie było aż tak tragicznie. Ale 2019 do 2021 to chyba najdziwniejszy, najbardziej chaotyczny okres w fandomie. Emerytura Scotta, dramy, wycieki, dużo tego było. Myślałem, że czasy przed FFPS-em, gdzie fandom umierał z powodu braku jakichkolwiek informacji, były najgorsze, ale chyba jednak oczekiwanie na Security Breach było mocniejsze. I to sobie tylko wspominam, nie chcę was dołować aż tak bardzo, to nic. Po prostu tak było chaotyczny okres. Jestem bardzo ciekawy Security Breacha, jestem pozytywnie nastawiony, bo to gra to na pewno coś nowego w fandomie. Nie mieliśmy jeszcze tak dużego projektu 3D, nawet licząc fangame'y. Wielu ludzi martwi się, że gra będzie słaba, ale dołowanie się na zapas jest bez sensu, będzie co będzie. Ja planuję streamować grę na swoim PlayStation 4, tak samo jak to robiłem z Help Wanted. Nie liczcie tutaj na Ray Tracing, jeżeli będziecie oglądali moje filmiki. Liczę na to, że uda się to wszystko bez problemów, uda mi się nagrać przynajmniej jedno podejście całego gameplayu, tak przynajmniej dla swojego własnego użytku. Streamy i nagrania, które prześlę, będą oczywiście bez głosu, a ja zrobię jakieś osobne omówienie po gameplayu, tak samo jak to było ostatnio. Moje reakcje nie są ciekawe, a też nie chcę się zawczasu męczyć z przesyłaniem wideo, montowaniem na szybkości, bajerowaniem. Jeśli będziecie chcieli obejrzeć no komentarz gameplay, to zapraszam. Dla czegoś innego polecam Elvena, Dołko, Markipera pewnie. Ciekawe, czy Jack Black skomentuje jakoś premierę gry, bo dawno temu mówił, że grał w nowego FNAF-a, więc pewnie coś wie. Cieszę się, że do ostatniej chwili nie było żadnych przedpremierowych gameplayów w Security Breach. Może już się jakieś pojawiło, kiedy ten filmik wszedł, ale trzymali się do samego końca. Połowa Help Wanted wyszła na YouTube jakiś tydzień przed premierą i to nie było już takie fajne. W grudniu, kiedy nie nagrywałem, dostaliśmy sporo rzeczy. Pojawia się strona Security Breach na Steamie. Dołko przeprowadził także wywiad z ludźmi ze Steelwood Studios, który możecie obejrzeć sobie z linku w opisie. Gra zapowiada się na wielką, bo wymaganie na Steamie mówią o 80 GB wymaganej pamięci, co jest więcej niż dużo gier AAA. Security Breach waży podobnie do Cyberpunka i już ludzie zastanawiają, czy gra jest na pewno dobrze zoptymalizowana, czy po prostu naprawdę tak wielka. Podoba mi się ilustracja, która przedstawia tę grę. Widzimy model Grzesia po raz pierwszy i wygląda w miarę dobrze. Modele ludzi im wyszły i raczej nie będą kłuły w oczy tak jak ludzie sądzili. Podoba mi się stylistycznie, całokształt wygląda dobrze, ilustracja wygląda epicko. Z wywiadu dowiedzieliśmy się, że gra jest duża i rzeczywiście posiada wiele różnych zakończeń. Cała lokacja ma parę pięter, a z tego co się dowiedzieliśmy, nasze decyzje w temacie tego, gdzie idziemy i w jakiej kolejności odkrywamy całą lokację, ma nas doprowadzić do różnych zakończeń. Głównym celem tej gry jest najwyraźniej zwiedzanie placówki i po drodze wykonywanie też zadań, jakie będziemy tym mieli do zrobienia. Będą minigierki, a cała gra dzieje się w ciągu jednej nocy. Czas jest tutaj rozłożony tylko na godziny i ma to podobno trochę przypominać klasycznego FNAF-a. Domyślam się, że postacie będą w głównej mierze ewoluowały i robiły się coraz silniejsze i niebezpieczniejsze z czasem, z następnymi godzinami. Ciekawi mnie tylko, czy będziemy musieli się śpieszyć, czy ta gra jest na czas, czy może każda godzina się kończy, kiedy wykonamy jedno z głównych zadań. Potwierdzono też, że kolos, który się pojawia w tej grze, to DJ Music Man. Możecie zobaczyć, jak zapuszcza bitę na jednym z gifów, które odliczał czas do premiery gry. Moondrop i Sunnydrop są znani jako Daycare Attendant. Daycare oznacza żłobek, czyli chodzi tutaj o taki plac zabaw, miejsce dla dzieci, żeby rodzice mogli na spokojnie korzystać z tej wielkiej lokacji. Nie jest to jakieś wyjątkowe miejsce, ale naprawdę trzeba być odważnym, żeby tak zostawić swoje dziecko w miejscu, które nazywa się od Freddy'ego Fazbeara. Podobno gra posiada wiele minigier, które są oderwane od głównego gameplayu, więc możemy je po prostu włączyć osobno. Czy to zależy, że w końcu dostajemy dzienny gameplay? Pamiętam, że zastanawiałem się nad taką opcją. Pamiętam też, że chciałem zrobić fangame, który coś takiego by zawierał. Dzienny gameplay to jest najlepsze, co moglibyśmy dostać, wydaje mi się. Minigierki i możliwość korzystania z Pizzaplexa podczas dnia, tak jak się powinno z Pizzaplexa korzystać, brzmi jak super pomysł.
W głównej mierze martwię się o przeszłość serii, bo deweloperzy obiecywali też, że gra powie coś więcej o starych lokacjach, o Fredbear's Family Diner. Spodziewałem się jakiegoś muzeum albo kolekcji starych przedmiotów, albo może, jak Masatori do tej pory mówiła, że Pizzaplex został zbudowany dookoła jakiegoś starego budynku i my moglibyśmy do niego wejść i go zwiedzić w 3D. Koncept bardzo podobny do tego, co się działo w trylogii książkowej. To byłoby coś dużego, gdyby gra uwzględniała Fredbear's Family Diner i przejście do podziemnego Sister Location. Ale te niezbyt zrozumiałe plakaty, które Steel pokazał przed premierą gry, sprawiają, że nie do końca wiem, czego się spodziewać. Ale z doświadczenia już wiem, że jeżeli jakiś element fabuły mi się nie podobał, szybko go akceptowałem. Więc za bardzo się nie martwię. Nie licząc Security Breach, grudzień jest strasznie zapchanym miesiącem, bo w angielskiej części fandomu wyszło ostatnie 12 Fazbear Frights. Dla nas The Ultimate Guide jest już dostępny do kupienia jako e-book. Wyszło też DLC do FNAF AR, a razem z tym wszystkim jeszcze Security Breach. Planuję ogarnąć tą główną grę, a potem zastanowić się, co z resztą całej serii. Mam jeszcze dużo Fazbear Frightsów do omówienia, ale to, co pojawia się w The Ultimate Guide i to na jaki temat sobie ostatnio rozmyślałem, doprowadza mnie do wniosku, że coś jednak jest tutaj więcej. Fazbear Frights jest prawdopodobnie częścią kanonu gier, choć nie cały. Już ktoś zwrócił uwagę, że Coming Home historyjczyki dzieje się krótko po zabójstwach, ale w naszych czasach. Ta historia nie działa z morderstwami w 1985 roku, to jest w ogóle inna sytuacja. MCI-85 jest prawdopodobnie poprawny, a w ocenie jest prawdopodobnie rzeczywiście William. Są dobre powody, żeby twierdzić, że tutaj jest coś więcej, ale oczywiście nie bierzcie sobie niczego z tych moich słów jako potwierdzenie jeszcze. Wciąż jest bardzo dużo informacji na temat tej serii, które muszę sobie porządnie przemyśleć, zanim będę mógł przejść do jakichś pewników. Wtedy zrobię filmik. A fakt, że ogromny Security Breach zostaje właśnie wydawany, nie pomaga mi w zebraniu myśli. Najpierw Security Breach, potem resztę. Może okaże się, że ta gra nam powie coś konkretnego, kto wie. Oczekuję od tej gry w głównej mierze czegoś nowego. Widziałem masę negatywnych komentarzy, że to nie to samo, ale to właśnie dobrze. Taki jest cel tworzenia nowych rzeczy. Jeżeli gra będzie dobra, to dobrze. Jeżeli nie, to nic nie szkodzi. Czekajcie na Fanverse. Przygody Grzesia to coś idealnie dla mnie. Dawno też nie grałem w nic 3D przygotowego, więc tym bardziej liczę na Security Breach. Deweloperzy potwierdzili, że DLC jest w planach, ale oczywiście jeszcze nad nim nie pracują. Uzgadniają rzeczy ze Scottem, no i jeszcze przez jakiś czas będą zajmowali się drobnymi poprawkami Security Breacha. Nie ma się coś spieszyć, jakiekolwiek informacje pojawią się dopiero w przyszłym roku. Ciekawi mnie, jaka będzie przyszłość tej serii po tym, jak ta największa gra zostanie zakończona. Czy Steel będzie robił coś więcej? Jak Scholastic będzie wyciskał nieskończone koncepty na książki? Czy Lumix podniesie się z martwych? Czy Scott zapowie następną grę? Oczywiście póki co skupmy się na jutrzejszej premierze. Security Breach zapowiada się dobrze i mam nadzieję, że to koniec tej fali nieszczęść w fandomie. Dziękuję za oglądanie, tyle ode mnie. Zagrajcie w grę, jeśli jesteście w stanie, a jeżeli nie, cały YouTube stoi otworem.